freedom. We take the battle to them. Siema, z strony Optimus. Dzisiaj porozmawiamy sobie o spotkaniu, które było 29 czerwca w Warszawie. Spotkanie to było zorganizowane, jakby tak powiedzieć, dzięki Snowowi, a także dzięki też wam, bo to też ci, co byli i się pojawili, no dzięki wam po prostu mieliśmy taką możliwość się tutaj z wami po prostu też spotkać i pogadać. Uważałem, że nie będę robił na początku żadnego filmiku z tego, lecz po rozmowach z niektórymi tutaj graczami, żeby też, jakby tak powiedzieć, opowiedział wam moimi słowami, jak wyglądało to spotkanie i jak to naprawdę, jak to było fajnie tam po prostu z wami spędzić ten czas. Stwierdziłem, że naprawdę nagramy coś takiego i też pokażę wam parę zdjęć, które tam mam. Niektóre widzieliście u Snowa, niektóre są moje, więc też będziemy mogli tutaj sobie troszeczkę poopowiadać, jak to wszystko wyglądało. Wiem, że niektórzy mnie prosili przed kawałka, przed nie kawałka, widzicie, w trakcie kawałka i się o kawałka. Nie wiem, że niektórzy prosiliście mnie przed spotkaniem, żebyśmy zrobili z tego live'a, żeby ludzie mogli wiedzieć, ale wiecie co, z jednej strony to jest takie spotkanie, gdzie stwierdziliśmy, że nie ma sensu, żebyśmy robili jakichś live'ów, żebyśmy tutaj ludzi też po części nakłaniali do tego uczestnictwa. Stwierdziliśmy, że nagramy po prostu to oddzielnie jakieś tam potem filmiki, czy najpierw to zrobi Snow, ja potem może coś takiego zrobię, no ale jak widzicie, przełamałem się, stwierdziłem, że to nagram i opowiem wam troszeczkę na temat tego spotkania. No może zacznijmy od tego pierw, że jak spotkaliśmy się 29 czerwca, no to wiedzieliśmy, że już gdzie mamy dzięki Fuerte, która nam tutaj pomagała bardzo przy organizacji tego eventu. No, mieliśmy lokum, mieliśmy gdzie się spotkać, wszyscy zainteresowani dostawali wcześniej informacje od Snowa, gdzie się widzimy, gdzie po prostu spotykamy się. No i wiadomo, mieliśmy tam przygotowane niektóre rzeczy. Jak przyjechaliśmy już na miejsce, no to stół dla nas czekał. Potem to bardzo, bardzo ładnie przygotowaliśmy. Przygotowaliśmy, jakby tak powiedzieć, całe tutaj stół. Już wam tutaj pokazuję. O, tutaj macie na tym. Myślałem, że otworzy się w innym okienku, więc nie będę wam robił slajdu bezpośrednio, ale tak to mniej więcej wyglądało, jeżeli chodzi o spotkanie. Ja to może teraz to rzucę tu, żeby się otwierały z boku. O, tak to mniej więcej wyglądało. Zrobimy tylko przejście na drugie okienko. O, właśnie. I tak tutaj mieliście, jeżeli chodzi o ten Bonfire Gathering. Jak widzicie, tutaj jest mapa. Są też złote główki, które mieliśmy tutaj przygotowane. Akurat te złote główki też były przygotowane po części dla organizatorów, no ale wiadomo, Snow miał też kubek do wręczenia dla graczy. Oczywiście zrobił na to konkurs. Jego zadaniem graczy zgromadzonych było znalezienie jego w królestwie w 1071 i podanie dokładnych kordów. O, nie powiem, trochę to niektórym zajęło, ale naprawdę fajnie, że w tym wszyscy uczestniczyli, co chcieli wygrać kubek. Wiem, że wygrał kolega tam przez H217, mogę już nie pamiętać czy dokładnie z którego, bo naprawdę było dużo tych królestw. Było nas w sumie 25 osób, niektórzy byli jakby tak jedną ekipą, niektórzy byli oddzielnie przyjechali. Tak widzicie, są bardzo fajne podkładki, którą sam mam, bardzo szeroka, bardzo fajna z Rise of Kingdoms. Tak widzieliście, też mamy te takie przywieszki, czyli emotki z gier, czy Bonfire Gathering, Rally Me, I Love Rock, Bonfire Gathering, czy też What's Your Power. Też tam widzicie na zdjęciu, dokładnie tutaj są karty i też tutaj są położone naklejki. Naklejki są z dowódcami, ja wam pokażę wam potem zdjęcie akurat z naklejem na słuchawkę, żeby mi się to nie zgubiło, bo wiedziałem, że to kiedyś zgubię. No i też były koszulki z Rise of Kingdoms. Koszulki z Rise of Kingdoms mogliście zobaczyć też u Snowa, bo Snow wiem, że tam wcześniej dawał informacje, co tam na tym evencie jest do wygrania, zanim się spotkaliśmy, więc też na pewno mieliście przyjemność. Tu ogólnie, jeżeli chodzi o sam event, o, tutaj mamy graczy, którzy też chcieli mieć zdjęcie z tym. Tu jest właśnie ekipa z 1958, która się troszkę spóźniła na spotkanie. Oni tutaj akurat mają razem z resztą ekipy taką wspólną focie.
I co tutaj miałem wam pokazać? I to jest wspólna fotka, którą mieliśmy, wtedy było nas chyba 20 parę osób, jeszcze nie dojechały chyba 5 osób, właśnie wspomniałem, ekipacja 1958 troszkę się spóźniła, ale była fajnie, że przyjechaliście, fajnie, że się pojawiliście i mogliśmy tam się wspólnie spotkać. Tutaj to jest na danym zdjęciu, kto jest hit, domyślę, że sobie dopasujecie, domyślicie się kto gdzie jest. I też osoby, które były na tym spotkaniu też się, że tak powiem, tutaj znajdą, więc mi było bardzo miło, że was wszystkich poznałem, że mogliśmy zbić piątkę, z każdym pogadać, mogliśmy porozmawiać o różnych tematach, nie tylko na Rise of Kingdoms, bo rozmawialiśmy o wielu tematach, nie będę ukrywał, że nie. 25 osób i powiem wam, że naprawdę fajnie ze wszystkimi z wami się rozmawiało. Gdyby było nas jeszcze więcej, tak jak było planowane, to chyba potrzebowaliśmy całego weekendu, żeby mógł z wami wszystkimi przegadać tematy. Tutaj jeszcze będziecie mieli, tu akurat weszło zdjęcie, całościowe weszło zdjęcie, jakoś mi to ściągnęło źle ekipy, to akurat nie było do publikacji, ale weszło to weszło. Tutaj macie akurat pokazane, jak wyglądają te opakowania. Tu jest ten kubeczek z KO, złota głowa, naprawdę ciężka, więc jeżeli ktoś kiedyś nie miał przyjemności jej mieć w ręce, naprawdę jest fajna, ciężka. To jest takie fajnie mini trofeum, kubeczek naprawdę fajny. Ogólnie te rzeczy, które oni nam wysłali, to nie były złe, to nie wyglądało, że to jest jakoś, wiecie, tam tragicznie albo coś. Jak to wyglądało. Tutaj możecie sobie zobaczyć, tu w tle możecie zobaczyć, że jest właśnie ja nazwiska, co nakleiłem na sławkach moich Mad Dogach. No i tam w sklepie możecie widzieć moją podkładkę, którą mam właśnie z Rise of Kingdoms, prawda? Co tutaj jeszcze mamy? Jeszcze coś tam miałem dla was? Nie, w sumie wszystkie wam pokazałem zdjęcia, te, które ja robiłem. Więcej bym miał tam ale wiadomo, że nie wszystkie będzie publikować, a niektóre zdjęcia też robiłem, jak mniej więcej te nagrody były wręczane, też jak z niektórymi tam graczami dawaliśmy potem te nagrody, jak rozdawaliśmy koszulki. Koszulki bardzo fajne, wygodne. Szkoda, że rozmiary były S, M i L, no ale wysyłali nam to Azjaci, więc wiecie, oni lubią małe rzeczy prawdopodobnie, więc naprawdę event przedni. Fajnie, że przede wszystkim mogliśmy pogadać o różnych kwestiach Rise of Kingdoms, też o waszych obawach, też o tym, co sądziliśmy na temat danych dowódców. Akurat wtedy, kiedy do was jechaliśmy, czyli w sobotę, wyszedł Scypio młodszy i my go już ze Snowem w aucie analizowaliśmy, co to będzie, czy rzeczywiście będzie coś fajnego. Ja Snowowi czytałem wszystkie, jakby tak powiedzieć, umiejętności, żebyśmy od razu mogli jakoś przeanalizować, żeby być już gotowi, bo pewnie jakieś pytania będą na spotkaniu. My ogólnie jak przyjechaliśmy na miejsce, to też przyjechaliśmy troszeczkę wcześniej, bo przyjechaliśmy na to miejsce, jakby tak powiedzieć, już w godzinach, jakby tak powiedzieć, tak popołudniowych, więc mieliśmy czas, żeby się zakwaterować, coś sobie zjeść, no i potem się po prostu udać na dane miejsce i wszystko przygotować. Kolejne spotkanie, bo takie będzie organizowane, tylko nie wiemy, czy to będzie z ramienia z Rise of Kingdoms, czyli tematu nie przegadamy na takiej zasadzie, jak przegadywaliśmy wcześniej z Agos, więc temat będzie, przypuszczam, też taki, że nam znowu z nimi pogada, bo chcemy kolejne spotkanie zrobić w Katowicach. To już nie jest żadną tajemnicą, będą to Katowice, będzie to raczej w październiku. Tak, żeby każdy mógł przyjechać. To pewnie będzie jakiś weekend, sobota, niedziela. Podamy wam wcześniej informacje. Zobaczymy, czy to będzie na jakiej zasadzie takie jak wygląda ogólnie Boomfire Gathering, gdzie oni to w końcu będą sponsorować. Zrobimy to spotkanie tylko dla mniejszej grupy osób, żeby można było to w miarę rozliczyć, jeżeli chodzi o Boomfire Gathering, jeżeli Agos się na to po prostu zgodzi. Czy po prostu robimy zwykłe spotkanie, gdzie wszyscy po prostu będą wbijać i tyle, prawda? Bez żadnych tam rozliczeń, jeżeli chodzi, wiecie, o to, co oni wysyłają, bo my formalnie teraz poza ich gadżetami nie skorzystaliśmy nic z tego, co oni tam oferują w innych królestwach, nie? Wiem, że 2377 czy 2975 oni są na miejscu tam, więc oni troszeczkę to inaczej zorganizowali, mieli inaczej dogadane tematy. Też wiem, że
Turcy, którzy tam chyba gdzieś w Ameryce to robili, tak mi się zdaje, to też ich tam było troszeczkę mniej, ale zrobili spotkanie, nawet nie pamiętam którego z to królestwa. Przypuszczam, że może za jakiś czas z Boomhigh Gathering jak z Boston miał wysłać te wszystkie zdjęcia, tą listę też graczy, którzy się byli, oczywiście tam pamiętacie, było wpisywanie się na listę, ID, każdy się podpisywał, wyrażał też zgody swoje RODO, więc przypuszczam, że tą całą listę snu już Agos wysłał, więc pewnie jakąś informację za niedługo będziemy mieli też spotkania w Polsce. Zobaczymy. Chcieli też mini filmik, ale powiem szczerze, że te mini filmiki coś tam nakręciłem na aparacie Snowa, ale ja stwierdziłem Snowowi, że to powinien zdjęcia wysłać, bo oni i tak te filmy nie wrzucają w neta, bardziej się sugerują, jak widzieliście, zdjęciami, więc to jest szkoda po prostu chyba czasu. Poza tym oni nam wysłali te gadżety, ale też troszeczkę inaczej zagrali, jeżeli chodzi o całą organizację. Można było to jeszcze z większą pompą zrobić, naprawdę fajniej. No ale no tutaj wiadomo, przeszkodziły nam finanse. Ogólnie ekipa i w sumie my i całą tą imprezę gdzieś zakończyliśmy gdzieś koło 24. Nie będę ukrywał, spotkanie było naprawdę miłe, nie będę opowiadał wam jakichś szczegółów i tak dalej, bo to nie ma sensu. Co zostaje na imprezie, to zostaje na imprezie, było naprawdę konkretnie. Kto kogo nie było, tego tutaj nie żałuję, ale naprawdę było fajnie się spotkać, zbić piątkę. Mam nadzieję, że na przykład jeżeli nie daliście rady być teraz, to po prostu się pojawicie w Katowicach w październiku i tam się po prostu spotkamy, pogadamy z tym, którym się nie widziałem, to po prostu zbijemy pionę i będzie naprawdę, naprawdę fajnie. Spotkanie w Warszawie się skończyło, lecz pojawi się kolejne, więc można powiedzieć, że to będzie drugie spotkanie w Polsce z Rise of Kingdoms. W jakiego to będzie formatu, będziemy wam dawać na bieżąco znać. Przypuszczam, że ekipa organizacyjna, czyli ja, Fuerte i Snow, to na pewno się pojawi w Katowicach, więc raczej będziemy dalej z tą naszą, jakby tak powiedzieć, ekipą organizacyjną. Mam nadzieję, że wam się podobało, że to, co mówiliście, to naprawdę było szczerze, że byliście zadowoleni z tego eventu i naprawdę poznaliście super ludzi, bo z tego, co mówiliście, z tego, co rozmawialiśmy, to naprawdę wam się to podobało, to dało się odczuć. Dużo ludzi chwaliło za ten event, więc mam nadzieję, że kolejne będą równie dobre i będziemy się na nich widywać coraz częściej. Więc jeżeli tylko czas i Lilith pozwoli, to będziemy o tym wszystkim rozmawiać. Nie chcę tutaj mówić po nikach, kogo pozdrawiam, albo po prostu, bo mówię ogólnikowo, bo nie pamiętam wszystkich ników na pamięć. Nie mam listy, tak jak znowu akurat, że miałem tam wypisane kto gdzie. Wiem, że byliście z różnych królestw, wiem, że byliście z królestwa 1958, wiem, że byliście z 2658, 3080, wiem, że byliście tam chyba z 21, nie pamiętam dokładnie KD, wiem, że też byliście z młody KD, wiem, że było dwóch chłopaków, którzy chyba dopiero zaczynali grę. Wiem, że były też osoby, które nagle stwierdziły, że wpadną i też nie mieliśmy z tym problemu, nie było ich na liście, potem ich wpisaliśmy, czemu nie? To nie była impreza właśnie organizowana w stylu tak jak na początku Lilith chciała, tylko to była organizowana ogólnikowo, tylko po prostu w Warszawie, gdzie każdy mógł wpaść i zbić z nami piątkę i pogadać, więc obiecałem osobie, która nam organizowała, że na koniec filmiku powiem parę słów na temat miejsca tam, gdzie to robiliśmy. Więc od razu mogę powiedzieć, że ktoś jest w Warszawie, lubi dobrze zjeść, bo nie będę ukrywał, jedzenie mi naprawdę dobre. Lubi sobie usiąść w spokoju, to Pub Bolek w Warszawie jest naprawdę fajnie. Zresztą my kiedy mieliśmy tą imprezę, to oni praktycznie na 2-3 osoby robili, gdzie chyba właścicielka z tego co wiem porobiła, bo 3 chyba osoby im wyleciały w pracy w dniu z naszego eventu, więc oni tak długo to ogarniali do chyba tam po 23 jakoś tak, jak my to jeszcze tam byliśmy, a mogliśmy być, bo mówiono, że będziemy dłużej, no ale widzieliśmy co się dzieje, więc też naprawdę, no potem zmieniliśmy, wiecie, zmieniliśmy lokum, to już inne sprawy, ale naprawdę
widać było, że dbali o nas i nie wiem jak reszta ekipy, czy nie wiem jak wszyscy z ekipy, wiem, że większość naprawdę była zadowolona z obsługi i Pabolek naprawdę fajnie dał radę w Warszawie, ale jedzenie mieli też bardzo dobre, pizza bardzo dobra, hamburger z tego co znowu mówił też bardzo dobry, jakikolwiek tam przekąski też, więc alkohol słyszałem od chłopaków z 1958, że naprawdę dobre, z 2658 tak samo wiem, że też dobrze było, więc naprawdę chill, dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał, trzymajcie się, do zobaczenia, subujcie, komentujcie, lajkujcie, lecimy dalej z tym, hejo!